Skąd biorą się pomysły na realizację przedsięwzięć? I dlaczego sam pomysł to dopiero początek? W pierwszym odcinku sygnalizowałam, że przedsiębiorczość powiązana jest ze sposobnościami przedsiębiorczymi. Entrepreneurial Opportunities. Przedsiębiorczość charakteryzowałam jako proces, w którym można wyróżnić pewne fazy: identyfikację sposobności, ocenę jej wartości oraz wdrożenia jej w życie. Przebieg tego procesu i dynamika poszczególnych faz są bardzo różne. Można jednak wyciągnąć pewne wspólne wnioski. Spróbujemy do nich dojść, przyglądając się 3 historiom przedsiębiorczym. Mam nadzieję, że pomogą one zrozumieć lepiej fenomen przedsiębiorczości i zachęcą Was do dalszych działań. W tym odcinku chciałabym zatem więcej opowiedzieć o sposobnościach przedsiębiorczych i o procesach doprowadzających do ich pojawienia się. Chciałabym odpowiedzieć na pytania, czym są sposobności przedsiębiorcze i jak je rozpoznać, jak również zastanowić się, co nam pomaga stać się przedsiębiorcą. Na pewno wielokrotnie zastanawialiście się, dlaczego niektórzy z nas mają pomysł na biznes, który z powodzeniem wdrażają w życie, inni nie mają ich wcale, albo nigdy za nimi nie podążają. Od czego to zależy? Na pewno nie ma jednego przepisu, gotowej receptury, jak zostać przedsiębiorcą. Ale w centrum przedsiębiorczości zawsze są sposobności przedsiębiorcze. Zacznijmy od próby ich zdefiniowania. Jak rozumieć to pojęcie? W znaczeniu potocznym sposobność utożsamiana jest z szansami i możliwościami zrobienia czegoś, co dotąd nie było robione lub zrobione nie w takim znaczeniu czy aspekcie, ale jednocześnie postrzegane jest jako wykonalne, atrakcyjne, przynoszące wartość. Z perspektywy ekonomii sposobności definiuje się jako sytuacje, w których nowe produkty, usługi czy metody organizowania mogą być wprowadzane i sprzedawane po cenie wyższej niż koszty ich wytworzenia. To sposób generowania wartości ekonomicznej, który nie był i nie jest wykorzystywany przez innych. Definiując szerzej, to sytuacje, w których dana osoba wykorzystuje różnego rodzaju zasoby, tworząc nowe relacje między sposobami wykorzystania tych zasobów, a celami, które mają do osiągnięcia, wierząc, że przyniesie to wartość. A czym różni się sposobność przedsiębiorcza od pomysłu na biznes? Pomysłów można mieć mnóstwo. Każdy z nas potrafiłby wyliczać otworzenie restauracji czy kawiarni w centrum miasta, stworzenie aplikacji wspierającej zakupy lub całej platformy zakupowej, organizację szkółki narciarskiej, otworzenie biura podróży, wynalezienie lekarstwa na malarię itd., itd., itd. Sposobności pojawiają się dużo rzadziej. Stają się nimi tylko niektóre pomysły. Sposobność przedsiębiorczą od zwykłego pomysłu na biznes różni jej atrakcyjność, pozytywna ocena wykonalności oraz przewidywana wartość. Ponadto sposobności wydają się być związane z konkretnymi realiami, a pomysły mają bardziej luźny charakter. Ważnym aspektem jest czas i miejsce. Sposobność nie jest konstrukcją uniwersalną, jest najczęściej atrakcyjna i możliwa do wdrożenia w danych okolicznościach, lokalizacji geograficznej, na określonym segmencie rynku i w określonym czasie. Szybkość wdrażania w życie ma szczególne znaczenie przy współczesnym tempie rozwoju, gdy cykl życia produktów i usług zdecydowanie skrócił się, a poziom zaawansowania technicznego i technologicznego rośnie w bardzo szybkim tempie. Znaczenie ma również szybkość zmiany gustów i oczekiwań konsumentów, poszukujących produktów nowych, udoskonalonych i dopasowanych do ich potrzeb. Proces przedsiębiorczy rozumie się jako proces wieloetapowy, zawierający fazy, które można sprowadzić do identyfikacji, ewaluacji i wdrażania sposobności. Zastanówmy się, co dzieje się na etapie każdej z nich. Identyfikacja sposobności. Spośród wielu różnych, często nieusystematyzowanych, niepowiązanych pomysłów, dana osoba w danym momencie identyfikuje sposobność. Identyfikacja sposobności nie musi prowadzić do realizacji przedsięwzięcia będącego jej przedmiotem, tylko niektóre z pomysłów stają się sposobnościami, z których nie każdy kończy się wdrożeniem.
Identyfikacja sposobności może być spowodowana przez dwa rodzaje czynników: zewnętrzne, będące efektem nierównowagi na rynku, i wewnętrzne, będące rezultatem naszych procesów poznawczych. Rozwijanie i ocena sposobności. Sposobność przechodzi również fazę rozwoju i ocenę atrakcyjności. Ewaluacja może mieć charakter ustrukturyzowany lub nieustrukturyzowany, świadomy lub podświadomy, formalny lub nieformalny. Jej celem najczęściej jest podjęcie decyzji o wdrożeniu lub nie sposobności. Wdrożenie sposobności zachodzi, gdy przedsiębiorca wprowadza sposobność w życie. Zapada decyzja o realizacji przedsięwzięcia. Wdrażanie sposobności warunkowane jest posiadanymi zasobami, kapitałem, sieciami, dostępem do informacji, doświadczeniem i chęciami, gotowością do poniesienia ryzyka i funkcjonowania w warunkach niepewności, poziomem optymizmu, poczuciem własnej skuteczności, potrzebą osiągnięć. Procesy identyfikacji, oceny i wdrażania sposobności przedsiębiorczych są wynikiem interakcji między daną osobą a otoczeniem. Interakcja ta może mieć różny charakter. To bardzo indywidualny proces, nie przebiegający u wszystkich osób w jednakowy sposób. W tym odcinku opowiem o 3 różnych drogach prowadzących do przedsiębiorczości. Nie są to jedyne sposoby realizacji pomysłów przedsiębiorczych. Mam nadzieję jednak, że przeanalizowanie ich pokaże Wam różne logiki przedsiębiorczości i uzmysłowi, co może doprowadzić do wdrożenia sposobności w życie. 3 różne procesy przedsiębiorcze, o których będę mówiła, zilustruję 3 przykładami przedsiębiorców i ich doświadczeń. Droga pierwsza, pierwsze podejście. Rozwiązując problemy. Sposobności przedsiębiorcze mogą być wynikiem celowego, ciągłego szukania rozwiązań dla konkretnego problemu. Źródłem problemu może być brak satysfakcji z dostępnych rozwiązań lub ich niedostępność, a także realizacja zupełnie nowo rozpoznanej potrzeby. Jeśli więc następnym razem zdenerwujecie się, że nie możecie znaleźć na rynku tego, czego poszukujecie, zastanówcie się, czy nie jest to szerszy problem i spróbujcie go nazwać. W fazie oceny sposobności dla zidentyfikowanego problemu szuka się rozwiązań, następnie dokonuje wyboru między alternatywnymi rozwiązaniami. Cały proces cechuje racjonalność i systematyczność. W przeprowadzeniu tego procesu pomocne są wiedza i informacje danej osoby, ale i pochodzące od jej sieci kontaktów. Fazy procesu przedsiębiorczego są łatwe do rozpoznania i postępują po sobie. Jako przykład mogę podać przedsiębiorczynię, którą denerwowało, że telefony komórkowe, mobile phones, wcale nie są mobilne, bo cały czas musimy je ładować czy używać kabli, w dodatku bardzo różnych. Maja powtarzała: "Mobile is not mobile". Po tak zidentyfikowanym problemie Maja szukała rozwiązań technologicznych. Zwróciła się z problemem do swoich znajomych na Politechnice. Było możliwe kilka rozwiązań. Wybrała najprostszy, który w dodatku opierał się o rozwiązania istniejące od lat. Jako efekt powstał system bezprzewodowego ładowania telefonów, notebooków i komputerów, wykorzystywany coraz częściej na lotniskach czy kawiarniach. Osoby, które stają się przedsiębiorcami w wyniku poszukiwania rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, odnajdują się w tworzeniu biznesplanów, wymagających systematycznego i racjonalnego podejścia, logiki przyczynowo-skutkowej. Druga droga, drugie podejście. Odkrywając co nieodkryte i nieoczywiste. Drugie podejście oparte jest na odkrywaniu sposobności. Proces odkrywania jest zasługą mechanizmów poznawczych, naszych zdolności kognitywnych. Przyszli przedsiębiorcy obserwują czujnie otoczenie i zachodzące w nim zmiany, by łączyć różne, często pozornie niezwiązane ze sobą fakty, zdarzenia, trendy. Osoby z podejściem opartym na odkrywaniu sposobności potrafią łączyć stare i nowe informacje oraz tworzyć na ich podstawie nowe rozwiązania. Zachodzące procesy związane ze sposobnościami nie mają już charakteru liniowego. Identyfikacja i ocena sposobności zachodzą jednocześnie. Jako przykład podam fińskiego przedsiębiorcę, którego działalność jest wynikiem połączenia 2 różnych pomysłów i to pochodzących z 2 różnych branż.
Ilka uruchomił usługę wypożyczenia aut po dużo niższej niż rynkowa cenie. Dlaczego? Ponieważ wypożyczane samochody oklejone były reklamami firm. Połączył on działalność firmy wypożyczającej auta z agencją marketingową, a w efekcie zaoferował tańszą usługę wynajmu aut. Dwie dość standardowe działalności połączone dały niestandardowy efekt. Dla osób, które są przedsiębiorcami poprzez odkrywanie nieoczywistości, najskuteczniejsze okazują się ćwiczenia utrwalające mechanizmy poznawcze, czyli wszystkie techniki związane z mapami myśli czy mapami pojęć, pomagające zrozumieć i rozwijać pomysły oraz identyfikować zależności między nimi. Znani mi przedsiębiorcy, których zaliczyłabym do tej grupy, często prowadzą notatniki pomysłów, które później regularnie przeglądają. Droga trzecia, podejście trzecie. Tworzenie przez działanie. Trzecie podejście nie zakłada, że przedsiębiorca najpierw identyfikuje sposobność, a następnie ją ocenia i wdraża. Tu wszystko dzieje się naraz. Osoby należące do tej grupy zazwyczaj od razu w momencie pojawienia się sposobności działają. Obserwują efekty swoich działań, np. reakcje otoczenia. Szybko przystosowują się i ponawiają swoje działania już ulepszone. Często bazują na intuicji. W tym przypadku sposobności nie istnieją do momentu ich stworzenia przez daną osobę. Rozpoczynając pracę ze sposobnościami, bardzo często przedsiębiorcy nie znają ich rezultatu. Potrzebne informacje są uzyskiwane w trakcie działania, a sam proces bywa dość chaotyczny i przypadkowy. W momencie rozpoczęcia procesu przedsiębiorcy posiadają mniej informacji niż w pozostałych dwóch podejściach. Przedsiębiorcy opierają swoje działania na doświadczeniu i praktyce. Przykład? Przychodzi mi na myśl zaangażowana ekologicznie przedsiębiorczyni, która stworzyła pierwszy sklep, a z czasem całą ich sieć, w których sprzedawane były wyłącznie produkty pochodzące z recyklingu, głównie odzież i akcesoria. Jak wpadła na ten pomysł? Angażując się w działania proekologiczne w swoim mieście, jak również przygotowując kolekcję ubrań na zlecenie innych firm. Co wspiera trzecie podejście do sposobności przedsiębiorczych? Na pewno zbieranie doświadczeń, angażowanie się w nowe przedsięwzięcia, eksperymentowanie. Nabieramy wtedy pewnych wzorców zachowań, które pomagają nam stać się przedsiębiorcą. W każdej z trzech dróg prowadzących do przedsiębiorczości pojawiają się też pewne uniwersalne elementy. Są to znana już czujność przedsiębiorcza i kreatywność. O czujności przedsiębiorczej wspominałam w pierwszym odcinku, definiując ją jako umiejętność odbierania sygnałów z otoczenia i reagowania na nie. Po co? W celu tworzenia nowych rozwiązań. Kreatywność z kolei rozumiem jako pewien sposób myślenia prowadzący do wypracowania nowych i oryginalnych pomysłów. Zacznijmy jednak od czujności przedsiębiorczej. W pierwszym z podejść, opartym na systematycznym poszukiwaniu rozwiązań, czujność dotyczy czujności na pojawiające się problemy, umiejętności rozpoznawania problemów i ich definiowania. Identyfikuję problem, potrafię go nazwać, a jego rozwiązanie prowadzi mnie do gotowej koncepcji biznesowej. W przypadku drugiego podejścia, opartego na odkrywaniu, czujność przedsiębiorcza dotyczy umiejętności rozpoznawania deficytów czy niedopasowań na rynku, jak również łączenia faktów, zwłaszcza w sposób niestandardowy. Kojarzymy fakty, informacje, odkrywamy nowe powiązania, przenosimy rozwiązania obecne w innych branżach. W przypadku trzeciego podejścia, związanego z działaniem, ważna staje się czujność w zakresie konsekwencji podejmowanych działań. Podejmuję działania, zastanawiając się, do czego one mogą doprowadzić. Jestem czujna na pojawiające się nowe możliwości, które mogą udoskonalić mój pomysł i moje działanie. Poprzez angażowanie się w działanie mam więcej pomysłów. Drugą uniwersalną umiejętnością pojawiającą się we wszystkich trzech podejściach do przedsiębiorczości jest kreatywność. Kreatywność podpowiada nam rozwiązania. I tak w pierwszym podejściu kreatywność umożliwia nam znalezienie rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów. W drugim podejściu kreatywność oznacza umiejętność niestandardowego łączenia.
budowanie nowych rozwiązań dzięki kojarzeniu na pierwszy rzut oka niepowiązanych faktów czy informacji. W trzecim zaś podejściu kreatywność podpowiada nam, w jakie działania się angażować. Podsumowując, niezależnie które podejście do przedsiębiorczości jest Wam bliższe i z którą historią się identyfikujecie, czujność przedsiębiorcza i kreatywność to umiejętności, które należy rozwijać, jeśli myślimy o karierze przedsiębiorcy. Jak je wzmacniać w codziennym życiu? Głównie przez zadawanie pytań. Jeśli szukacie usługi czy produktu i nie możecie go znaleźć lub nie spełnia on Waszych oczekiwań, może nie jesteście sami, tylko istnieje większa grupa potencjalnych klientów nimi zainteresowanych. Jeśli jedziecie autobusem przez miasto i widzicie, że w danym miejscu otworzyła się nowa firma, zastanówcie się dlaczego. Czy jeśli napotykacie jakieś dane statystyczne, demograficzne, ekonomiczne, każde, zastanówcie się, co z tego może wynikać, jakie nowe sposobności mogą się narodzić. Jeśli pracujecie po zajęciach w kawiarni, zastanówcie się, co można byłoby zrobić lepiej. Zastanówcie się, co wiecie o klientach, ich preferencjach i potrzebach. Serwując kawę, interesujcie się innymi obszarami działania kawiarni, zatrudnieniem, finansami, marketingiem. Skąd biorą się pomysły na realizację przedsięwzięć? Przedsiębiorczości sprzyja interesowanie się wieloma tematami, otwartość na nowe, angażowanie się, zbieranie różnorodnych doświadczeń i obserwacja. Sprowadzając do jednego mianownika, kluczowe są działanie i refleksja, czyli uważne i świadome myślenie na temat tego działania. Na sam koniec chciałabym Was przekonać, że wbrew obiegowym opiniom, przedsiębiorczości można się nauczyć. Możemy nauczyć się identyfikacji, ewaluacji i wdrażania sposobności przedsiębiorczych. To nie są umiejętności wpisane w nasze DNA, ale konkretna wiedza, podejście i zespół możliwych do szlifowania umiejętności. Oczywiście pewne predyspozycje niektóre osoby mogą mieć większe, jednak w świetle badań największy wpływ ma na nas otoczenie, nasze doświadczenia i edukacja. Stąd też pomysł na ten kurs.